Teoria wyboru publicznego w praktyce zbrodni. Sprawa Skóry, morderstwa Katarzyny z Krakowa. W teorii wyboru publicznego, podobnie jak w teorii gier, zakładamy, że każdy uczestnik, gracz maksymalizuje swoje zyski, niekoniecznie w wymiarze pieniężnym, raczej jakieś swoje użyteczności, lub minimalizuje swoje straty. A wynik gry, jej rozwiązanie, wyłania się jakby samo. Potencjalne zachowania, decyzje graczy, uczestników wyłaniają się, okazują się jakby same. W tle Grateful Dead, zespół rockowy z lat 60., który dawał głównie koncerty na żywo do 1995 roku, do śmierci lidera, gitarzysty i wokalisty grupy, Jerry'ego Garcii, w wieku 50 kilku lat. Grateful Dead, czyli wdzięczna, dobra śmierć, co w kontekście historii, którą za chwilę opowiemy, brzmi strasznie ironicznie, z naciskiem na strasznie. Ponad ćwierć wieku temu, na przełomie 1998 i 1999 roku, pomiędzy listopadem 1998 i styczniem 1999, popełniono w Krakowie makabryczną zbrodnię. Ofiarę, 23-letnią Katarzynę, studentkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, najpierw przez pół roku jeden semestr psychologii, potem historii, potem religioznawstwa, ale prawdopodobnie od nowego roku akademickiego, od października 1998 roku, czyli przez kilka tygodni przed swoją śmiercią, jak powiedzieliśmy, zimą z 1998 na 1999 rok, nie uczęszczała na zajęcia. Ten pierwszy kierunek studiów, psychologia, wydaje się szczególnie istotny, co się za chwilę wyjaśni. Dziewczyna była wierną fanką Grateful Dead, stąd to tło muzyczne. Jeżeli mordercę znała, to musiał też chętnie słuchać tych dźwięków. Dziewczynę torturowano, podawano substancje chemiczne, zamordowano, oskurowano i rozczłonkowano, nie bez wprawy, skoro lekarz anatomopatolog stwierdził, że skóra została precyzyjnie oddzielona od ciała przez człowieka. Do dziś odnaleziono tylko fragmenty jej ciała. Potworności takiej w historii wcześniej, w szczególności w 130-letniej historii Krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej, założonego w 1888 roku, ani później, przynajmniej w Polsce, nie odnotowano. Za prawdopodobnie dwoma wyjątkami, w tym jednym, który, uwaga, miał miejsce, można przyjąć, w tym samym czasie, w ciągu pół roku później i miejscu, w promieniu około kilkunastu kilometrów, w Brzyczynie. Prawdopodobieństwo przypadkowości tego zdarzenia, aby nastąpiło w tym miejscu, czasie, wśród studentów tej samej uczelni, oscyluje, nawet jest mniejsze niż prawdopodobieństwo trafienia szóstki w totolotka. Zamieszczę pod filmem wyliczenie tego prawdopodobieństwa. W tej drugiej makabrze sprawca, niejaki Władimir W., był oczywisty. To syn ofiary, dopuścił się zbrodni. Rodzina W. pochodzi z Ukrainy. W latach 20. XX wieku została wywieziona do Kazachstanu, potem osiadła w północnym Kaukazie. Pierwszy do Polski przyjechał w 1991 roku na studia, najmłodszy z rodziny, Władysław. Kilka lat później jego ojciec sprzedał majątek w Rosji i kupił dom w Brzyczynie, koło Krakowa, w którym zamieszkał ze swoim ojcem, a dziadkiem Władimira. Oskarżony nie mieszkał z ojcem i dziadkiem na stałe. Proces skończyłby się już dawno, ale aż 17 miesięcy sąd oczekiwał na zeznania dziadka oskarżonego, który po odkryciu zbrodni wyjechał z Polski. By uzyskać te zeznania, trzeba było skorzystać z pomocy prawnej strony rosyjskiej. Władimir był studentem najpierw medycyny, na której nie poradził sobie, i potem psychologii właśnie na UJ, podobnie jak Kasia, i też mniej więcej w tym samym czasie. Potem został skreślony z listy studentów, stracił miejsce w akademiku i kilka miesięcy, 3 miesiące przed morderstwem ojca, którego się dopuścił w maju 1999 roku, zamieszkał u niego pod Krakowem.
Zbieżność tych przestępstw oceniona została przez policję jako przypadkowy zbieg okoliczności. 26-letniego Władimira, który od razu przyznał się do winy, która zresztą była oczywista, bez wątpliwości skazano na 25 lat i uwaga, na prośbę więźnia deportowano do Rosji, gdzie od 2003 roku miał odbywać karę. To też wyjątkowa prośba, mając na uwadze, że warunki tam są oczywiście nieporównywalnie gorsze od odbywania kary. Ale może mniej nieuchronna wydawała się Władimirowi. W każdym razie, czy jednak ta nietypowa prośba spełniona o chęci odbywania kary w Rosji nie wynikała nie z potrzeby, jak twierdził, bliskości matki, która została w Rosji, a raczej z obawy przed wyjściem na jaw uczestnictwa w drugim podobnie potwornym morderstwie studentki, również UJ-u Katarzyny, którą mógł znać, uniknięcia śledztwa i wyroku dożywocia w Polsce, na rzecz wprawdzie gorszych warunków, ale mniejszej nieuchronności kary, możliwego szybszego wyjścia na wolność. Skoro, jak już stwierdziliśmy, żeby w tym samym czasie i miejscu miały miejsce podobne morderstwa z oskurowaniem, niespotykane w Polsce zbrodnie, to prawdopodobieństwo wynosi, biorąc pod uwagę lata powojenne, 80 lat, obszar Krakowa i okolic do całej Polski, summa summarum prawdopodobieństwo oscyluje, czy raczej jest mniejsze niż szóstka w totolotka. Władimir, student medycyny, i jego dziadek, który był lekarzem stomatologiem, i zamordowany przez Władimira ojciec, technik dentystyczny, musieli mieć paszporty jeszcze ZSRR, ale przedstawiali się jako repatrianci z Kazachstanu, którym w Polsce odmówiono statusu polskiego obywatelstwa. Lub może po prostu długo nań czekali, choć i to może rodzić pytania i wątpliwości. Tymczasem o zbrodnię oskurowania, morderstwa studentki Kasi, oskarżono po kilkunastu latach człowieka, jak się wydaje, niezrównoważonego psychicznie, dewianta seksualnego, mordercę królików doświadczalnych w laboratorium, sprzątacza z prosektorium, który wówczas musiał się nauczyć profesjonalnych cięć, sprzątając prosektorium. Musiał więc być chyba geniuszem, który wprawdzie nie wiadomo, czy znał ofiarę, ale był u niej na grobie. Morderstwo, które przerażało Kraków i całą Polskę, opisał w pamiętniku. Dodajmy, że jego przełożony z tego laboratorium, profesor Dąbrowski w Instytucie Zoologii, jak wskazuje redaktor Monika Góra, która prowadząc dziennikarskie śledztwo w sprawie dotarła do pana profesora, no więc profesor powiedział, że Robert nie został zwolniony z powodu zabicia zwierząt. Robili jakieś badania na nornicach. To była trudna hodowla, bo to są dzikie zwierzęta, często wyskakują z klatek. Robert dostawał same ciężkie prace. W każdą sobotę i niedzielę musiał przychodzić. Jak odszedł, to połowa tych myszy zdechła, bo jego szefowa nie potrafiła się nimi zająć. Robert bardzo dobrze tę hodowlę prowadził. Trochę się zbuntował, chyba dlatego się zwolnił, tłumaczył profesor Dąbrowski. A sama pani redaktor Monika Góra wykazuje, że jej zdaniem Robert jest niewinny, a skazany został na podstawie poszlak, a nie dowodów.